Wyciągamy tylną klapkę, wyciągamy naszą baterię, kartę SIM i kartę pamięci. W tym przypadku mamy do odkręcenia, zobaczcie, jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą śrubkę. Są to śrubki w tym przypadku wszystkie gwiazdkowe, ale nie takiej samej szerokości. W tym przypadku będą trochę mniejsze gwiazdkowe, a tu 4 mamy takiej samej tutaj szerokości. Odkręcamy sobie je wszystkie. I tutaj czwarta i teraz sobie poszukamy mniejszą. Odkręcamy kolejne śrubeczki. Oczywiście te dolne śrubeczki sobie odłóżcie na bok, by się nie pomylić później przy przykręcaniu. Tutaj mamy inne i u góry mamy inne. I teraz sobie podwadzamy tutaj, zobaczmy. Tutaj cały nasz korpusik. Wyciągamy tutaj z zaczasków. I podwadzamy od razu naszą klawiaturkę. Tutaj klawiaturkę numeryczną. Tu mam dwie blokady. Tu jest jedna blokada. I z drugiej strony tu jest druga blokada. Po drugiej stronie. Tutaj w tym miejscu. O, tutaj zobaczcie, tu jest blokada. Tutaj z jednej strony i tutaj z drugiej strony. I teraz sobie tutaj wymontujemy naszą płytę od razu od naszego korpusiku. Teraz robimy oczywiście bardzo delikatnie, by nie uszkodzić tej płyty głównej. Tutaj zawsze w takich miejscach, by właśnie nic się nie działo takiego strasznego. Spróbujemy sobie tutaj dłońmi, może nam się uda wybić. O, jak widzicie, bardzo prosto. Wystarczy tak podwadzić i wybić. I tutaj mamy, widzicie, w korpusie wszystko wymienne w bardzo prosty sposób. Kostka ładowania, kostka 3,5 jacka, mikrofonik i głośnik główny wraz z zasięgiem. Tutaj odkładamy sobie na bok nasze śrubki. Zaślepka nam tutaj uciekła, ale pamiętajcie, by później sobie ją włożyć tutaj w tym miejscu. No i tutaj widzimy na płycie głównej już tasiemkę. Odłączamy sobie ją. Naszą płytkę główną. Tutaj zobaczcie, jest trochę przybrudzona. W tym przypadku na płycie głównej widzimy slot karty pamięci, slot karty SIM. Oczywiście w tym przypadku jest to wymienne, ale bardziej zaawansowanie. Tutaj widzimy port ładowania, który służy również jako USB. Aparacik, wibrator. No i tyle tak naprawdę ogólnie. I tu widzimy jeszcze przód. Teraz spróbujemy go sobie tutaj zdemontować. Tutaj szukam sobie odpowiednich śrubek, ale w tym przypadku nie widzę żadnych śrubek, więc sobie podwadzimy bez śrubek. Tu jest jedna blokada i tu jest druga, więc w tych miejscach najlepiej sobie tutaj podwadzić. Najlepiej jakimś otwierakiem, bo jest tutaj dość oporowo. Tutaj z jednej strony, następnie przechodzimy sobie na drugą stronę. Tutaj dość mocno te zaczaski nam trzymają, więc tak nie szalejcie za bardzo. Jeśli chodzi o to Nokia, ten model telefonu, to najpierw sobie jechać na sam dół. Tutaj dwie blokady puszczają te główne. No i wtedy dzięki temu, widzicie, już nam wszystko się odłączyło. Nasza przednia obudowa, następnie nasz wyświetlacz.
I tutaj wyświetlacz jest połączony tutaj u samej góry wraz z naszym głośniczkiem. Kolejne moje filmiki z udziałem Nokii, Sonarysonów, Siemensu, Motorola i innych ciekawych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu, tego modelu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć!